Witaj na moim kanale Mangiare Łewki. Jestem Ewa. We Włoszech mieszkam 35 lat. Od 20 lat mam męża Włocha. Lubię gotować. Gotuję codziennie kuchnię włoską. Lubię jeść. Widać to po mnie. Mieszkam w Rzymie, a dzisiaj zapraszam Cię na fajny film. Rozgość się. Zaczynamy. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all so bring it out here, the tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here, the tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Słuchajcie, teraz wybieramy przepis i herbatkę, jaką będę parzyć dzisiaj, 15 listopada, herbatka numer 3, ojejku, słabo widać, ale zaraz odwiążę i Wam pokażę. Pod 15 mamy pyszna zapiekanka z mięsem. No, widzicie, bo ja tam zmieniałam, skreślałam, ale tak może być. Wybierałam różne przepisy i dlatego tak jest napisane. Teraz ja sobie przykryję i niech ona mi się parzy.
Tu mam takiego cukiereczka, ale go dzisiaj nie będę jadła. To znaczy nie będę go jadła teraz. Teraz to ja wam przeczytam myśl optymistyczną. Każdego dnia wam czytam myśl optymistyczną i na dzisiejszy dzień 15 listopada, co ja tutaj wybiorę. Tu już czytałam 12, no to dzisiaj czytamy 15. Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie, staje się coraz lepszy. Albert Schweitzer. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam, ale to przeczytałam. Kochani, to jest piękne zdanie. Każdy, jak się zastanowi nad tym zdaniem, to znajdzie głębię. Podpisałam 15 listopada. Zamykam książeczkę i czekam, aż mi się herbatka zaparzy. Będę się delektować wspaniałą herbatką z owoców tropikalnych, a Ciebie zapraszam na przepis. Oczywiście herbatkę będę piła w tym oto kubeczku, który już widzieliście na moim vlogu. Co tu piszę po włosku? Questo Natale regala le palle a chi non le ha. Czyli to święto Bożego Narodzenia daje Ci w prezencie bombeczki, które nie masz, ale w języku włoskim le palle też oznaczają jaja, czyli to Boże Narodzenie daje Ci w prezencie jaja, których nie masz. Są osoby bez jaj i takie życie jest ich smutne, ale trzeba iść z życiem z jajami. I tu są takie jaja. No dobra, kochani. Zaglądamy do przepisu i widzimy się w dalszej części mojego vloga. Ja tutaj posłodzę sobie życie miodem z sadu czereśniowego. Bardzo pyszny miód, już go otwierałam. Idziemy oglądać przepis. I oto mój przepis, który zrobisz w kilka minut. Wszystkie składniki znajdują się w opisie tego filmu. Miłego oglądania i widzimy się w dalszej części tego vloga.
Buongiorno, buongiorno, zobaczcie jakie mamy słoneczko. U nas jest piękne słoneczko. Idę przejść się, zrobić moje 10 000 kroków, ale nie wiem czy dzisiaj zrobię za jednym zamachem, ale na pewno zrobię. U nas się dużo dzieje. Wyobraźcie sobie, że przyjechała telewizja i nagrywają film. Z tyłu za mną są właśnie samochody z tego kina włoskiego. W ogóle to Ostia Antyczna jest takim miejscem, gdzie bardzo dużo filmów nagrywałam. Przede wszystkim te filmy nagrywają tu na terenie Borgo di Ostia Antica. Mam nadzieję, że ten szum samochodów mnie przeszkadza, ale może się rozłączę i widzimy się już na drodze. Wszystkie osoby, które mnie oglądają do tego momentu, o czym ja teraz mówię, bo nie wszyscy dochodzą do tego momentu, oglądają parę minut i kaput i już wychodzą, to proszę Was, napiszcie mi, z jakiego miasta mnie oglądacie i czy w Waszym mieście są sklepy otwarte całodobowo. O to mi chodzi, czy istnieją w Polsce sklepy, które są otwarte 24/24. Oczywiście sklepy spożywcze, supermarkety. Okej, dobra, powiedziałam. Jestem ciekawa, czy jest duży szum w telefonie. Muszę sprawdzić, jak się nagrywam, bo jest wiaterek. Nawet nie jest tak tragicznie z tym słonkiem, więc idąc w tą stronę trochę z Wami pogadam i pokażę, jak tutaj wygląda w Ostii Antycznej, bo tutaj też są gospodarstwa rolne, produkują różne warzywka i sieją też zboże. Mają też tu owce i widziałam, że jest produkcja ślimaków, także w sumie dużo się dzieje tu w Ostii. Oprócz tego, że przyjeżdżają i nagrywają filmy. Tak a propos tego chodzenia, bo tak usłyszeliście na początku, że powiedziałam, że robię sobie 10 000 kroków. Tak, robię 10 000 kroków, ale nie zawsze robię, bo nie zawsze mam czas, żeby wyjść i zrobić te 10 000 kroków, ale staram się dużo chodzić, bo to jest na zdrowie. I teraz Wam coś powiem ciekawego. Mamy trochę wiaterek, ale nic nie szkodzi. Z tyłu jest za mną słonko, więc tak nie mogę kamerkę dawać na twarz, bo będzie mi, wiecie, prześwietlać obraz. O, tak dam. Chodzi mi o to, że trzeba robić sobie chodzenie, jeżeli ktoś planuje przyjechać do Włoch i zwiedzać różne miasta. Jeżeli my nie mamy kondycji, o fajnie tak słonko świeci, jeżeli my nie mamy żadnej kondycji, to wyobraźcie sobie, że w Rzymie nie dacie rady zwiedzić tych wszystkich zabytków. Może tak przekręcę tą kamerkę. W Rzymie zabytki są bardzo rozległe i czasami ludzie, jak przyjeżdżają, mówią tak, dobra, to od Koloseum pójdę sobie na Watykan, czyli do kraju kościelnego, bo wiadomo, Watykan to jest państwo w państwie, małe państewko. No i do Bazyliki Świętego Piotra, ale jak włączycie sobie nawigację i zaznaczycie od Koloseum do Watykanu, to prostą drogą, bo jest prosta droga, Via Fuori Imperiali, pure Via dei Plebiscito, pure Via Emanuele II i później przechodzicie przez most i idziecie do Watykanu, to zrobicie dobrych kilka kilometrów. Dlatego ja Wam polecam, chodźcie codziennie po kilka kilometrów. Może zacznijcie od 1 kilometra, później 2, później 3. Jeżeli ktoś mieszka w małym miasteczku, to na pewno są jakieś parki. W dużych miasteczkach są parki. Możemy chodzić dookoła parku, możemy sobie wyznaczać jakieś trasy. Teraz w różnych miastach są trasy rowerowe i trasy dla pieszych.
Także róbcie sobie te trasy, chodźcie, kupujcie sobie wygodne buty, chodźcie też po twardym, bo w Rzymie są chodniki i nie chodzimy po miękkim, jako teraz ja idę po miękkim, bo jest inna amortyzacja, jeżeli chodzimy po ziemi, w parku, w lesie, a inna jest amortyzacja, jeżeli chodzimy po twardym chodniku. Inaczej to nasz kręgosłup odczuwa. Dlatego radzę Wam przygotowywać się do takich wycieczek. Jeżeli ktoś Wam proponuje, jedziemy zwiedzać do Włoch objazdowo różne miejscowości, to tym bardziej musicie mieć tą kondycję, dlatego że przewodnicy to tak pędzą, zatrzymają się parę minut, powiedzą kilka słów i dalej ciągną wycieczkę, bo na przykład mają ileś tam godzin na zwiedzenie jakiegoś miasta i z powrotem wsiadają w autokar i jadą do następnego. No to kto taki maraton wytrzymuje? Jeżeli ktoś jedzie na wycieczkę i przyjeżdża i mówi tak, fajnie było, ale byłem bardzo zmęczony, to chodzenie mnie wykończyło, no bo nie był przygotowany taki osobnik. No to jedna sprawa. Druga sprawa, taka też ciekawostka dla osób, które przyjeżdżają tutaj do Rzymu. Ale fajnie słoneczko świeci na mnie. Chodzi mi o te duże sklepy, supermarkety po polsku, supermercato po włosku. A jak ja mam te włosy, powiedzcie, no. Głowę wczoraj wieczorem myłam i co? No dobra, rozwiewa. Rano miałam czapkę, bo było trochę zimno, a teraz już jest godzina, która? Mówię Wam, w 9:30 to już jest trochę temperatura wyższa, nie jest tak zimno, więc nie zakładałam czapki. Ale wracamy do tych supermarketów. Po polsku, tak? Dobrze powiedziałam? Piszcie mi, ale będę mówić po włosku, bo mi się tak podoba. Supermercato. U nas normalnie to otwierają o godzinie 8:30 w mojej dzielnicy, w Ostii Antycznej. Sprawdziłam na internecie, tak w Rzymie ogólnie. To w Rzymie ogólnie to jest od 8:30. Niektóre sklepy te duże są otwarte, supermercato są otwarte od godziny 7:30 i znalazłam jeden sklep. Ja nie będę polecać sklepów tych dużych, tylko będę mówić o której godzinie. O 5:30. No i wpisałam sobie też takie słowo w tym w mojej wyszukiwarce włoskiej, ile jest sklepów. Nie, może nie tak. Ja napisałam czy są sklepy, które są całodobowe, i znalazłam na cały Rzym 7 sklepów całodobowych, czyli 24/24 otwarte. No to jak na taki duży Rzym, który ma 6 milionów mieszkańców, my jako dzielnica też podlegamy pod Rzym, to dla mnie to było śmieszne. Ja będę musiała sprawdzić na internecie, ile jest w Warszawie sklepów otwartych 24/24, a może nie, zrobimy inaczej. Ale zanim się zobaczymy na drodze, to Wam pokażę, jak wygląda, kiedy przyjeżdżają samochody do nas i się tutaj umieszczają i nagrywają różne sceny do różnych filmów. Dobra, ja z Wami idę na tą dróżkę, ale w związku z tym, że tak słonko świeci mocno, będzie mi świecić w kamerkę, to ja się kawałek przejdę tą drogą. Ojejku, tam samochody, samochodów. Tutaj mamy zamek, zobaczcie, a tutaj jest ta droga. Ja kawałek się przejdę, jak będę wracać, to z Wami pogadam. Tak czy inaczej, zapraszam Was na mój przepis, który kiedyś tam nagrywałam. Buongiorno, buongiorno. Zapraszam Ciebie na przepis, który nagrywałam jakiś czas temu. Będziesz mógł porównać, jak wyglądałam kiedyś, jak wyglądam teraz. Pozdrawiam Ciebie serdecznie z Rzymu. Zresztą usłyszałeś na początku tego vloga. No i zostań do końca tego vloga, bo na tym vlogu się dużo będzie działo. Sprawdziłam tą scenę, co nagrywałam. Oczywiście trochę jest szumu, nie jest tak tragicznie, więc może gdzieś stanę, żeby już tak nie wiało. Stanę przy dębie. No tutaj mamy dęby takie, wiecie, inne.
We Włoszech są dęby, znaczy się tutaj są dęby ostroliściaste. Sprawdźcie sobie na internecie, co to znaczy ostroliściaste. Ja zaraz Wam pokażę ten dąb. Wracamy do sklepów. Sklepy są właśnie tak otwarte, że są otwarte, jak powiedziałam, z rana, niektóre od 7:30, niektóre od 8:30. Jest tylko jeden sklep w Rzymie, który jest otwarty od 5:30 i normalnie sklepy są zamykane o 20 albo o 20:30, albo o 21, o 22. Później był sklep zamykany o 23. Jakiś jeden sklep, supermarket w Rzymie. Tutaj w okolicach my nie mamy, że tak długo są sklepy otwarte, tylko do wpół do 9 wieczorem, więc możecie sobie wyobrazić, że jak komuś coś zabraknie, no to amen, musi czekać do następnego dnia. W niektórych herbach mają liście dębowe albo żołędzie, bo to oznacza moc, siłę. Takie drzewo, dąb może stać przez wieki. Ile lat, no to trzeba byłoby sprawdzić. W Polsce jakieś drzewo, dąb gdzieś koło Poznania było. Czy jest? Jeszcze nie wiem. Musiałabym też sprawdzić na internecie, ale może Wy sprawdzicie i napiszecie mi w komentarzu. Zobaczcie, jak wyglądają liście tego dębu. Liście dębu są takie ostre, czyli ostroliściaste, a tu mają żołędzie. O, widzicie? I ktoś by powiedział, co to za drzewo, bo jak ja go pierwszy raz zobaczyłam, to pytałam się męża, co to za drzewo, a on mi mówi, to jest dąb. Ja mówię, niemożliwe. No i tak wygląda dąb. Liście ma całkiem inne niż polski dąb. I tu żołędzie. Z żołędzi możemy zrobić coś fajnego, prawda? Jak byłam mała, to robiłam ludziki z żołędzi i z kasztanów, a teraz jest okres na żołędzie i na kasztany. No właśnie. Tutaj na tej drodze, która prowadzi do rzeki Tybr, rosną te dęby. Zobaczcie, o, tutaj taki dąb duży, a tam jest drzewo takie, no sosna taka. Ok. Zostańcie do końca tego vloga, bo na tym vlogu będzie się dużo działo. Oglądajcie do końca i piszcie komentarze, bo to jest największa zapłata dla mnie. No i znowu jakiś ten samochód jedzie. Oj, dzisiaj to mają roboty. A moja grzywka, ja pierdzielę, moja grzywka to... Ojej, jaki kurz, zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy kamerka ujęła, ale jest bardzo duży kurz z tego samochodu, bo tu jest taka właśnie droga, no normalnie jak za czasów komunistycznych w Polsce, droga polna, a to jest ulica. Tu nic nie ma na tej drodze, tylko piasek i ziemia, i jak samochody jadą, to się strasznie kurzy. Ja wczoraj głowę myłam, a dzisiaj będę miała znowu zakurzoną i trzeba umyć, no bo wiadomo, takie życie. Ale właśnie chciałam Wam powiedzieć, że po tej drodze dobrze się chodzi, bo amortyzacja jest inna niż chodzimy po bruku. Dlatego wolę sobie chodzić tu. Ewentualnie idę do parku archeologicznego, który znajduje się tutaj z tyłu, za tym właśnie, tutaj jest taki właśnie, jak to się nazywa po polsku, szkoła tresura psów. To tam właśnie znajduje się park archeologiczny i tam też chodzę, bo jest też teren taki miękki. Oczywiście mamy drogę brukowaną, ale ja chodzę po terenie. O, pieski latają. Jeszcze Wam pokażę z daleka, jak wyglądają te samochody, które przyjechały nagrywać film u nas. Już mówię Wam, jak ja tutaj jestem w tej Ostii Antycznej od pewnego czasu, to już tak dużo filmów nagrali, że szok, bardzo dużo. Co tam pisze? Trasporti, cinematografii, czy grupy elektrogeni, cinetechnika. A, cinetechnika. Widzicie, z daleka to tak nie bardzo widzę, ale już zobaczyłam. Dobra, kochani, ja teraz idę do mojego ulubionego baru wypić kawę. Kawę, no to już widzieliście na moich
tych filmikach, jaką ja piję. Piję espresso zabarwioną mlekiem, czyli kafe macchiato. No i nic. I cieszę się, że jesteście na moim kanale, bo to mi sprawia wielką radość, że mogę nagrywać dla Was fajne vlogi. Jak macie jakieś pytania co do Rzymu, co do przyjazdu tutaj, w przyszłym roku będzie napływ bardzo dużo pielgrzymów, bo to jest rok jubileuszowy, 25 lat. Co 25 lat jest rok jubileuszowy dla Kościoła katolickiego. Ja w następnym filmie, w którymś tam vlogu Wam wszystko powiem, co to oznacza, i wybieram się do Rzymu, żeby nagrać Wam te święte drzwi, które będzie otwierał papież 24 grudnia. I one będą otwarte przez cały rok i zamknięte będą 6 stycznia w 2026 roku. Także zobaczcie, bardzo długo. Dobra, to ja idę na tą kawusię, a Wy oglądajcie dalej vloga, bo się tutaj będzie działo. Przyszłam sprawdzić, gdzie nagrywałam ten film, i rzeczywiście nagrywałam tutaj na terenie Borgo di Ostia Antica. Z tyłu za mną jest taki budynek, widzicie? Tam z tyłu, tu i są takie postawione parasole i krzesełka. Tak normalnie to tam nie ma tego, ale widzę, że też koło kościoła znajdują się jacyś panowie, którzy pewno będą się szykować do nagrywania. Ja teraz rzucę Wam kamerką i jeżeli mi się uda wejść na ten, jak to się nazywa, na zamek, to Wam z góry nagram, ale nie wiem, bo chyba zamek jest od 10:30, to może teraz idę na zakupy, to nie wiem, czy uda mi się teraz nagrać, ale zobaczymy. Idę sprawdzić. Więc tak rzucam Wam kamerką. Tak, przygotowują sprzęt do nagrywania. Ja Wam mówiłam, że to jest takie słynne miejsce. Ja mieszkam w takim najsłynniejszym miejscu pod słońcem, że głowa mała. Pochodzę z małej wioski spod Stargardu. Kto by pomyślał, że ja jestem w centrum zainteresowania. Zobaczcie, jak tu pięknie zrobili. No i co? Dzieje się. Tam przybliżę Wam. Tam przygotowują do jakiejś sceny wszystko. O, zobaczcie. No i tak, o, i tu ciągle się coś dzieje. Zawsze można spotkać jakiegoś fajnego aktora. Powiem Wam, że ja w życiu to bardzo dużo aktorów spotkałam. O, też taka fajna ciekawostka. Pracując w restauracji w samym centrum Rzymu przy Schodach Hiszpańskich, no już powiem Wam tą nazwę tej restauracji, Settimio alla Rancho, na ulicy Via della Rancho, pomachali mi, to powiem Wam, że do tej restauracji przychodzili najsłynniejsi ludzie na świecie, między innymi Roman Polański. Romana Polańskiego spotkałam też kogo? Jerzego Sztura, spotkałam też w życiu Krzysztofa Zanussi i wiele innych ludzi i aktorów włoskich, nawet polskiego kompozytora. Był polski kompozytor w 1994 roku. W 1994 roku w restauracji ze swoją żoną, Krzysztof Panderecki chyba, tak powiedziałam dobrze, powiecie, bo ja mogę przekręcić nazwisko, ale gdzieś mam też jego autograf. Nie wiem, czy mam tutaj w Rzymie, czy mam w Polsce. W każdym bądź razie, o, już zaczynają scenę nagrywać pewno, zobaczcie, o, tu. W każdym bądź razie to jest takie miejsce, gdzie przyjeżdżają aktorzy z całego świata. No, dobra, idę zobaczyć, czy mogę wejść na zamek. Sprawdzimy, kochani, i co sprawdzimy, że od 1 listopada do 29 lutego od 10:30 do 16:30, a my mamy godzinę 10:10. Nie będę czekać, bo idę na zakupy. Dzisiaj muszę zrobić szybko obiad. Bo wiecie co? Bo mamy takie sprawy do załatwienia w mieście, więc obiad nie będzie na godzinę 1, tylko na godzinę 12. Ok. Jeszcze wejdę do kościółka.
kościół nasz jest z XV wieku pod wezwaniem świętej Aurory. Zobaczycie, jaki kościół. O, piękny kościół zabytkowy. Pokażę wam, jak wygląda kościół. Nie będę nic mówić, tylko podziwiajcie. Tutaj bardzo dużo jest ślubów w tym kościele, dlatego że jest piękne właśnie nasze Borgo, czyli osada, i ludzie lubią się tutaj fotografować i całe rodziny przyjeżdżają, bo tu jest pięknie. Nawet z innych krajów przyjeżdżają, żeby wziąć tu ślub. Aranżacje robią. Pokażę wam. O, tutaj w tej kaplicy co roku mamy szopkę betlejemską. Także w tym roku też będzie szopka. A jak będzie szopka, to ja wam nagram. O. Tutaj mamy wodę święconą, jak to się mówi po polsku, chrzcielnica. Chrzest tutaj się odbywa, jak przychodzi rodzina z dzieckiem, mama i tato z małym dzieckiem, no to ksiądz tu podchodzi i chrzest się odbywa tutaj. Jeszcze rzucę wam okiem na cały kościół. Piękne też do remontu, bo ściany są już tak zabrudzone. Ale teraz podejdziemy jeszcze do figurki Matki Boskiej. Trzeba uklęknąć na środku zawsze przed Najświętszym Sakramentem, jak przechodzimy z jednej strony na drugą. Oczywiście nie wszyscy klękają, bo kto nie jest katolikiem, to nie uklęknie, ale kto jest katolikiem, to uklęknie. Ja jestem katoliczką. Dobra, słuchajcie. Tu jest właśnie święta Aurora. O, zobaczcie. To jest nasza patronka naszej dzielnicy i tutaj były właśnie całe święto. Było odpust. Teraz wychodzę z kościoła i widzimy się w dalszej części mojego vloga. O, zobaczcie, co tu się dzieje. Jeszcze wam pokażę plac, bo tutaj widzicie, o, jak napisali na budynku. A jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, bo wy nie wiecie, ale jak nagrywają tutaj film, to powiem wam, że wszystkie te donice z kwiatami, które stoją przy tych budynkach, są przenoszone gdzieś tam koło tej fontanny, ale kto przenosi, to najpierw fotografuje, jak stoją, a później, bo ja się pytałam właśnie, jak później ustawiałam, a później ustawiałam według tej fotografii, bo ludzie sobie tutaj ustawiają, bo tu są mieszkania prywatne. No, widzicie, nagrywają film, oczywiście cały sprzęt, super, ale ostatnio była taka scena, jak nagrywali film, że przyjechało tyle tych tirów z takimi różnymi dźwigami i tutaj z boku nagrywali, a tutaj co pisze, bar, cafeteria, la piazzetta, no super, no zobaczcie, no niesamowite, tak na żywo sobie patrzy, no i jak w barze, to zobaczcie, pokazują tak w typowo włoskim barze, jakie są tutaj do picia, wina, nie wina, jedzenia, kawy. Oj, tak to wygląda. O, zobaczcie. Bar po włosku to inaczej kawiarenka. Tutaj siedzą te dziewczyny, bo one są jako statystki do tego filmu. Tutaj są jakieś osoby, aktorzy, nie znam ich. Tu pan siedzi, żeby pilnuje, żeby tutaj nikt nic nie zrobił, bo tutaj to jest teren, właścicielem tego terenu jest
też książę Aldobrandini, a to jest taka bardzo rodowa rodzina, która ma posiadłości w całej tutaj Ostii Antycznej w okolicach. Jeszcze Wam pokażę tą fontankę. No, także widzicie, no kurczę, no tutaj to jest tak pięknie, że szok. To jest taka fontanka, że można pić z niej wodę i została zafundowana przez księcia Camillo Aldobrandini w 1879 roku, kochani. Tutaj jest wypisane o 1879 rok, nawet ktoś napisał, bo nie wszyscy znają właśnie liczby rzymskie, bo my używamy jakich liczb? Liczby arabskie, a to są liczby rzymskie, dlatego na wszystkich budynkach antycznych wyryte są liczby rzymskie. Dziękuję Wam, że byliście do końca tego vlogu. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdego. Wszystkie nowe osoby, które się pojawiły, a podoba im się mój kanał, Ewki kanał, no to zapraszam do subskrybowania. Oczywiście, jeżeli Wam się bardzo podoba kanał, to proszę o udostępnianie go na stronach internetowych, czyli na Facebooku, czy tam na Instagramie, czy gdzieś tam możecie mnie polecać swoim znajomym, wysyłać linki i tak dalej. I co powiem? Ciao!